Ja już przerobiłam do końca to okrążenie. Tutaj, jak widzicie, wbiłam się w trzecie oczko tego łańcuszka, które zastępowało nam pierwszy słupek i zrobiłam oczko ścisłe. I po prostu zakończyłam. Tak wygląda, zobaczcie. Czyli wszędzie mamy ananaski, tylko w tych dwóch miejscach, tu i tu, nadal idzie ten wzór wachlarzyka. Tak to wygląda. Już jest dość długa ta serwetka. Dobra, teraz zaczniemy kolejne okrążenie. Czyli tak, robimy oczko łańcuszka, wbijamy się w to samo miejsce i robimy po prostu półsłupek. Zaczynamy okrążenie od półsłupka. 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, 3, 4, 5. 2 razy nawijamy nitkę. Wkuwamy się w słupek z poprzedniego rzędu, w ten ananasek i robimy słupek podwójnie przerobiony. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. 2 razy nawijamy nitkę. Wkuwamy się w kolejny słupek z poprzedniego rzędu i robimy słupek podwójnie przerobiony. I oczko łańcuszka na poprzeczkę. 2 razy nawijamy nitkę, wkuwamy się w kolejny słupek z poprzedniego rzędu i robimy słupek podwójnie nawinięty i oczko łańcuszka. Tak to wygląda. Po prostu będziemy przerabiać tutaj nad tymi słupkami z poprzedniego rzędu taką samą ilość słupków podwójnie nawiniętych, z tym, że przedzielonych oczkiem łańcuszka. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 słupków podwójnie nawijanych, przedzielonych oczkiem łańcuszka. Dalej robimy 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. 2, 3, 4, 5 i tutaj chwytamy za ten pojedynczy słupek z poprzedniego rzędu i robimy półsłupek. I znów 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. 2 razy nawijamy nitkę i dalej w kolejnym ananasku robimy tak samo. Czyli słupek podwójnie nawijany nad słupkiem z poprzedniego rzędu i oczko łańcuszka. I tak po prostu przeróbcie to. Przeróbcie tu po kolei do tego momentu, a tutaj pokażę Wam, jak zrobić dalej. Już przerobiłam moje ananaski do tego ostatniego momentu i teraz tak, tu robimy normalnie ten pajączek, prawda? Raz, dwa, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Tu chwytamy za słupek z poprzedniego rzędu, robimy półsłupek. Raz, dwa, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. 2 razy nawijamy nitkę i teraz tutaj na tym motywie wachlarzyków również robimy wachlarzyk. Czyli robimy 3 słupki podwójnie nawijane. Trzeci. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. I jeszcze 3 słupki podwójnie nawijane. Ten motyw będziemy cały czas powtarzać tutaj. Tu się nic nie będzie zmieniało. Będziemy po prostu już teraz robić ananasy nad ananasami, a te wachlarzyki nad wachlarzykami cały czas. I znów raz, dwa, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Tutaj chwytamy za słupek, robimy półsłupek, 5 oczek łańcuszka, 5 i znowu ananas nad ananasem. Czyli jak widzicie, to okrążenie jest już bardzo proste. Po prostu tak jak nam wychodzi z wzoru, robimy cały czas. Ananas przedzielony tutaj, te podwójne słupki przedzielone oczkiem łańcuszka, a wachlarzyk nad wachlarzykiem.
Nie będę już dalej robić. Zobaczcie. Tu zaczęliśmy. I jak zwykle na końcu tutaj połączymy się z półsłupkiem, bo zaczęliśmy od półsłupka. I to przeróbcie po prostu dookoła, z każdej strony, tu, aż do tego momentu i tu połączymy się z półsłupkiem. Ja już przerobiłam prawie do końca. Zostało mi jeszcze zrobić 5 oczek łańcuszka. Wbijam się teraz tutaj, w ten półsłupek, od którego zaczynaliśmy i łączę się oczkiem ścisłym. Teraz zaczniemy kolejny rząd, ale jeszcze pokażę Wam może jak to wygląda. Tak wygląda właśnie. Zobaczcie. W tej chwili. Dobra. Zaczynamy kolejne okrążenie. Musimy przejść sobie oczkiem ścisłym tutaj na ten ananasek, czyli po prostu po kolei w każde oczko się wbijamy i robimy oczko ścisłe. Pierwsze. Drugie. Trzecie. Czwarte. I piąte oczko ścisłe. I tutaj musimy przejść jeszcze na ten tutaj między te dwa słupki. O. Robimy oczko łańcuszka na pierwszy półsłupek i 5 oczek łańcuszka na ananasek. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy tutaj, wbijamy się pomiędzy kolejne dwa słupki, robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka. Kolejny 5 oczek łańcuszka. Kolejny 5 oczek łańcuszka. I dalej w każdym tym tutaj otworku, w tej szczelinie pomiędzy słupkami robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka. W ostatnim robimy półsłupek. Tak wygląda to, ten nasz ananasek. Teraz robimy 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny ananas. Wbijamy się tutaj pomiędzy te dwa słupki i robimy półsłupek. I znów 5 oczek łańcuszka. I półsłupek. 5 oczek łańcuszka i półsłupek. I tak naprawdę całe to okrążenie wykonujemy właśnie z tych 5 oczek łańcuszka. Tak to wygląda. Zobaczcie. I to przeróbcie w sumie całe okrążenie, bo tutaj też zrobicie 5 oczek łańcuszka i nadal tutaj trzeba będzie zrobić motyw. Już tu przerobiłam ananas. Tutaj mamy ten motyw, to pokażę właśnie jak to jeszcze zrobić, więc zrobimy jeszcze też 5, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. 2 razy nawijamy nitkę.
I tutaj robimy tradycyjnie nasz motyw. Raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka i 3 słupki podwójnie nawinięte na ten nasz motyw wachlarzyka. Tak to wygląda. I dalej 5 oczek łańcuszka i znów przechodzimy na kolejny ananas. Raz, dwa, 3, 4, 5. Wbijamy się pomiędzy kolejne słupki i robimy tak całe okrążenie. Zobaczcie, tak to wygląda. I to przeróbcie do końca okrążenia. Już prawie przerobiłam. Robię jeszcze 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę i wbijam się tutaj, gdzie zaczynaliśmy, i łączę oczkiem ścisłym. Mamy okrążenie gotowe. Następny rząd będziemy robić identycznie jak ten. Nic się nie będzie zmieniać, też będziemy robić cały czas po 5 oczek łańcuszka. Ale najpierw musimy przejść sobie oczkami ścisłymi tutaj na górę tego naszego łańcuszka. Czyli mamy 3 oczka ścisłe. Wbijam się pod spód i robię półsłupek. Mam półsłupek. Mamy coś takiego wielkie, mi tu wyszło oczko brzydkie. Poprawię jeszcze raz. O, tak. Teraz robimy znów raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za kolejny. Robimy znów półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za kolejny łańcuszek z poprzedniego rzędu, półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Za kolejny półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy, robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy, robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za kolejny łuk i robimy półsłupek. W ten sposób powstaje nam ananasek. I tutaj tak samo robimy 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy za kolejny łuk z następnego ananaska z półsłupek. I dalej 5 oczek łańcuszka i chwytamy za kolejny łuk. I chwytamy i robimy. I w ten sposób proszę przerobić tutaj jeszcze do tego momentu, a tutaj tak samo 5 oczek łańcuszka, motyw wachlarzyka, 5 oczek łańcuszka i dalej tak samo, ale pokażę tutaj w tym momencie. Już prawie tu przerobiłam. Doszłam do tego właśnie tutaj motywu wachlarzyka, czyli też robimy raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka, 2 razy nawijam nitkę, tutaj robię też ten motyw z 3 podwójnych słupków, dwóch oczek łańcuszka i z 3 podwójnych słupków, czyli ten motyw wachlarzyka, tak jak mówiłam, cały czas nam się powtarza. O. No i dalej dookoła tak samo. Raz, 2, 3,
4, 5 oczek łańcuszka. Tu chwytamy znowu, robimy półsłupek, raz, 2, 3, 4, 5 i dalej po kolei tak samo. O, i w ten sposób, zobaczcie, przeróbcie to dookoła, cały bieżnik, dookoła, tu, wszystko, cały czas ten rząd, tak jak mówię, calutki ten bieżnik dookoła. Tutaj połączycie się, jak zaczęliśmy, znowu z tym półsłupkiem, tu, prawda, tutaj się połączycie, tu skończycie, robicie 5 oczek łańcuszka, połączycie się tutaj z tym półsłupkiem, przejdziecie oczkami ścisłymi znowu na górę i w ten sam sposób, jak robiliśmy teraz, i tutaj też 5 oczek łańcuszka i tak samo, i 5 oczek łańcuszka, i tutaj tak samo, i tylko motyw zrobicie, wachlarzyka, i to zrobicie kolejne okrążenie, czyli robimy to okrążenie i jeszcze jedno, w sumie 2 okrążenia. To tak przeróbcie, jak powiedziałam, i widzimy się po przerobieniu tych okrążeń. Ja już przerobiłam, zobaczcie. Mam tutaj, tak jak zaczęliśmy nasze okrążenie, ten pajączek, a tutaj mamy 3 rzędy, tak naciągam, żeby lepiej było widać, 3 rzędy, raz, 2, 3, gdzie mamy cały czas łącznik tutaj między tymi motywami po 5 oczek łańcuszka. I tu wszędzie po 5 oczek łańcuszka. Tak to wygląda. Tak? Widzicie, mamy tutaj raz, 2, 3 rzędy przerobione ananaska. Zaczynamy teraz właśnie kolejny rząd. Znowu musimy przejść oczkami ścisłymi na środek tego naszego tutaj łuku z oczek łańcuszka. Mamy 3 oczka ścisłe pod spód i półsłupek. I dalej robimy po 5 oczek łańcuszka i półsłupek za kolejny łuk. 5 oczek łańcuszka i za półsłupek, i za łuk robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka, chwytamy za łuk i robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka, chwytamy za łuk i robimy półsłupek. Tak wygląda nasz ananasek. Mamy w tej chwili raz, 2, 3, 4 łuki. I teraz tutaj robimy 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chwytamy za kolejny łuk, robimy półsłupek. I dalej. Raz, 2, 3, 4, 5. Półsłupek. 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 I znowu 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I półsłupek, następny ananasek. Przerobiłam 3 ananaski i tutaj nie będziemy robić 7 oczek łańcuszka, tylko też 5. Raz, 2, 3, 4, 5 i standardowo robimy nasz motyw z wachlarzyków. Czyli 3 słupki 2 razy nawijane. Dwa oczka łańcuszka i 3 słupki 2 razy nawijane.
2 i 3. I tu dalej robimy też 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5. I chwytamy za kolejny łuk z naszego ananaska. Tak, tu robimy po 7, tu robimy cały czas 5, nic się nie zmienia. I dalej. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy za łuk, półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy za łuk, półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy za łuk i półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek. I tutaj już znowu robimy 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I chwytamy za łuk. I raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek. I w ten sposób, tak jak mówiłam, przeróbcie całe okrążenie do końca i połączcie się tutaj znowu z tym półsłupkiem tu. A tutaj bez zmian po 5 oczek łańcuszka, tu wszędzie po 7. Ja już przerobiłam ostatni ananas, kończymy to okrążenie. Tutaj mam 7 oczek łańcuszka i jeszcze musimy się tutaj połączyć z tym półsłupkiem, oczkiem ścisłym. I mamy to okrążenie gotowe. Teraz zaczniemy kolejne okrążenie, czyli znów tradycyjnie musimy przejść oczkami ścisłymi. Pierwsze, drugie, trzecie oczko ścisłe i tutaj pod spód robimy półsłupek. Dalej robimy 5 oczek łańcuszka. Łapiemy za łuk i robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Łapiemy za łuk, robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Łapiemy za łuk, robimy półsłupek. Tak wygląda teraz nasz ananas. Mamy już tylko 3 łuki. I teraz tu będzie zmiana. Robimy 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. 5, 2 razy nawijamy nitkę i teraz tutaj wbijamy się. Raz, 2, 3 w czwarte oczko i robimy słupek podwójnie nawinięty. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. 2 razy nawijamy nitkę i jeszcze raz w to samo miejsce się wpływamy i robimy słupek podwójnie nawinięty. I 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. 3, 4, 5. I chwytamy za kolejny ananas i robimy półsłupek. Czyli teraz nam wychodzi tutaj taki łącznik. I dalej 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk i półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk, półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek. I znów tutaj 5 oczek łańcuszka. 2, 3, 4, 5. 2 razy nawijamy nitkę. Wkuwamy się w czwarte oczko. Raz, 2, 3. W czwarte. Robimy słupek podwójnie nawijany. 2 oczka łańcuszka. 2 razy nawijamy nitkę. I znów w tym samym miejscu się wkuwamy i robimy słupek podwójnie nawijany. Tak to wygląda. I dalej. Raz, 2, 3, 4, 5 i za łuk chwytamy, robimy półsłupek. I kolejny ananas. Raz, 2, 3,
4, 5. Chwytamy za łuk, półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek. I tutaj nic nam się nie zmienia. Nadal robimy raz, 2, 3, 4, 5. 2 razy nawijamy nitkę i robimy motyw wachlarzyka nadal tak samo. Czyli pierwszy podwójny słupek, drugi i trzeci podwójnie nawijany słupek. 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę i znów 3 podwójne słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy za łuk i robimy półsłupek. I znów raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk, półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek. I znowu tutaj raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. 2 razy nawijamy nitkę. Wbijamy się raz, 2, 3 w czwarte oczko i robimy podwójny słupek. 2 oczka łańcuszka. 2 razy nawijamy nitkę. Wkuwamy się w to samo miejsce i robimy drugi podwójny słupek. I znów raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za kolejny ananas i półsłupek. I robimy tak dalej. Raz, 2, 3, 4, 5 i kolejny ananas. Tak to wygląda. Zobaczcie. O. Powstają nam takie dzióbki. I tu mamy dzióbek. Zobaczcie, to będzie nam teraz pomału ładnie wychodzić wykończenie. I to przeróbcie dookoła, tu do końca. I znów połączcie się na końcu z tym półsłupkiem. Ja już przerobiłam to okrążenie. Połączyłam się tutaj oczkiem ścisłym. Zaczynamy kolejny rząd. Czyli znów przechodzimy oczkami ścisłymi na środek tego tutaj łuku. Wbijamy się pod spód i robimy półsłupek. Teraz robimy raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek. Czyli nasz ananas w tej chwili ma już tylko 2 te łuki. I dalej. 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. Raz, 2, 3, 3, 4, 5, tak? Raz, 2, 3, 4, 5. 2 razy nawijamy nitkę. Tutaj chwytamy teraz, wbijamy się w środek tutaj tych dwóch słupków i robimy podwójny słupek. Pierwszy, podwójny słupek, znaczy 2 razy nawijany słupek drugi i 2 razy nawijany słupek trzeci. 4 oczka łańcuszka. I znów 2 razy nawijamy nitkę, wkuwamy się w to samo miejsce i też robimy 3 podwójnie nawijane słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Pięć oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka. Teraz chwytamy tutaj za łuk od ananasa, robimy półsłupek, 5 oczek łańcuszka na łuk
5. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek, 5 oczek łańcuszka, chwytamy za łuk, robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak to wygląda. I teraz tu znów w tym samym miejscu znów 2 razy nawijamy nitkę, wkłuwamy się pomiędzy te 2 słupki, robimy słupek podwójnie nawijany, drugi słupek podwójnie nawijany i trzeci słupek podwójnie nawijany. 4 oczka łańcuszka na poprzeczkę i znowu 2 razy nawijamy nitkę i robimy 3 słupki 2 razy nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci. I 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. I chwytamy za łuk i robimy nasz ananas. I tak właściwie będziemy przerabiać całe okrążenie. O. Pokażę Wam jeszcze tutaj zaraz, jak zrobić to. Właściwie już prawie doszliśmy, to już pokazuję. Więc jeszcze 5 oczek łańcuszka. Tu chwytamy za łuk, robimy półsłupek. I teraz robimy 5 oczek łańcuszka na tą poprzeczkę. Raz, 2, 3, 4, 5. I tak samo będziemy robić 3 słupki podwójnie nawijane. Tutaj jeszcze. Raz, 2, 3. I teraz tutaj już jest zmiana. Nie robimy tak samo, jak żeśmy robili, tylko zmieniamy. Tutaj będziemy już robić taki sam wzór, jak robimy tutaj na tych dzióbkach. Czyli 4 oczka łańcuszka na poprzeczkę i 3 razy nawijane. Boże, 2 razy nawijane słupki. Ma być ich 3. O. I teraz już po prostu będziemy cały czas w następnym okrążeniu, tak jak mówię, tu już będzie wszystko to tak samo. Nie będzie żadnej różnicy. Tutaj jeszcze robimy 5 oczek łańcuszka. No i łapiemy za łuk, półsłupek, 5 oczek łańcuszka. Łapiemy za łuk, robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka. I złapiemy za łuk i dalej tak samo. Raz, 2, 3, 4, 5 i tutaj tak samo. Więc przeróbcie to wszystko dookoła tej całej naszej serwety. Już prawie przerobiłam to okrążenie. Tu mam 5 oczek łańcuszka. Połączę się tutaj jeszcze oczkiem ścisłym z tym półsłupkiem, który zaczynaliśmy robić w naszym okrążeniu. Dobra. I znów przechodzimy oczkami ścisłymi na środek. Raz, 2 i 3 na środek naszego łuku. Wybijamy się pod spód i robimy półsłupek. Dobra. 5 oczek łańcuszka na ten łuk. Wbijamy się pod spód, robimy półsłupek. Czyli właściwie już nam został ananasek tylko z tym jednym łukiem. I teraz tutaj robimy 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 2 razy nawijamy nitkę. Wbijamy się teraz tutaj raz, 2 w ten trzeci słupek i robimy słupek 2 razy nawinięty. 2 razy nawijamy nitkę, wkuwamy się tutaj pod ten łańcuszek i tu robimy jeszcze 4 słupki 2 razy nawinięte. Raz,
2, 3, 4, czyli w sumie będziemy mieć raz, 2, 3, 4, 5 słupków 2 razy nawiniętych. 4 oczka łańcuszka, 2 razy nawijamy nitkę i znów na tym łańcuszku robimy 4 słupki 2 razy nawinięte. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i jeszcze jeden słupek piąty tu na tym pierwszym słupku z poprzedniego rzędu. Mamy 5 słupków. O, tak to wygląda, zobaczcie. I teraz robimy 6 oczek łańcuszka na poprzeczkę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, tak? Raz, 2, 3, 4, 5. Chwytamy za łuk i robimy półsłupek. I znów raz, raz, 2, 3, 4, 5, 6 oczek łańcuszka. 2 razy nawijamy nitkę. Wkłuwamy się w trzeci słupek z poprzedniego rzędu. Robimy słupek podwójnie nawinięty i na łańcuszku robimy jeszcze 4 słupki podwójnie nawinięte. W sumie ma być ich 5. Tak samo jak przed chwilą robiliśmy. Mamy 3. To jest 4 i 5. 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. 2 razy nawijamy nitkę i znów. Raz, 2, 3, 4 i w ostatnim, znaczy w tym pierwszym, teraz tutaj nad tym pierwszym słupkiem jeszcze jeden piąty słupek 2 razy nawinięty. Tak to wygląda. Tutaj mamy te 3 ananaski. Tu gdzie był ten rząd tych wachlarzyków, robimy dokładnie tak samo jak tu, więc nic tu się już nie zmienia. I tak samo tu na tych poprzeczkach. Czyli jak tu robimy 6 oczek łańcuszka wszędzie, tutaj też robimy 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. 2 razy nawijamy nitkę i dokładnie tak samo robimy ten wzór. Czyli pierwszy podwójny słupek nad słupkiem z poprzedniego rzędu, potem 4 podwójne słupki na tym, pod tym łukiem. W sumie mamy mieć ich 5. Tak? Raz, 2, 3, 4, 5. 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. I znów tutaj 4 podwójne słupki. Raz, 2, 3, 4. 2 razy nawijamy nitkę i jeszcze nad tym jednym słupkiem robimy piąty podwójny słupek. O. Tak to nam wszystko zaczyna ładnie wyglądać. I tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6 i znowu pod łuk chwytamy, robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5 oczek łańcuszka na ostatni łuk. Znowu chwytamy pod łuk i półsłupek. I w ten sposób, zobaczcie, tu mamy ten jeszcze rząd, tu nam zaczął się raz, 2, 3 i tak dalej, po kolei, wszystko dookoła ładnie zróbcie i tutaj później znowu będzie 6 oczek łańcuszka i tu połączycie się w tym miejscu z tym półsłupkiem. Już przerobiłam ten rząd cały.
Tutaj mam 6 oczek łańcuszka. Teraz wbiję się tutaj w ten półsłupek i połączę oczkiem ścisłym. I mamy okrążenie gotowe. Teraz znów przechodzimy na sam tutaj czubek, ten środek tego ananasa, czyli raz, pierwsze oczko ścisłe. Nie wiem, jak to jakoś tak wbiłam, że nie wiem. Drugie i trzecie. Teraz pod spód się wbijamy i robimy pod półsłupek. Jesteśmy na ostatnim tym środku ananasa. I znów robimy 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 2 razy nawijamy nitkę. Teraz tak, omijamy tutaj pierwszy ten słupek, wbijamy się w drugi i robimy słupek 2 razy nawijany. Nawijamy 2 razy nitkę, wkuwamy się w kolejny, robimy słupek 2 razy nawijany. 2 razy nawijamy nitkę, wkuwamy się w kolejny, robimy słupek 2 razy nawijany. I jeszcze jeden słupek 2 razy nawijany nad słupkiem z poprzedniego rzędu, czyli jak tu było 5, to jeden opuszczamy i robimy tutaj 4. 4 na górze, słupki podwójne i teraz tu na łańcuszku znowu zrobimy jeszcze 3 słupki 2 razy nawijane. Raz, 2 i 3. Tak, w sumie mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 słupków 2 razy nawiniętych. Teraz raz, 2, 3, 4 oczka łańcuszka. Znowu 2 razy nawijamy nitkę i na tym łańcuszku zrobimy znów 3 słupki 2 razy nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci. I 2 razy nawijamy nitkę i teraz na kolejnych tutaj słupkach zrobimy 4 jeszcze słupki 2 razy nawijane. Ma być w sumie 7, tak samo jak tu. Czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. O, tak to wygląda. Tu mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I dalej 6 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, 6. Łapiemy za czubek ananasa i robimy półsłupek. I znowu raz. Ojejku, to mi uciekło. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I znowu to samo. Czyli robimy słupki podwójnie namijane. Pierwszy omijamy, wkuwamy się w drugi i tu robimy pierwszy słupek podwójnie nawinięty, drugi słupek podwójnie nawinięty, trzeci słupek podwójnie nawinięty, czwarty słupek podwójnie nawinięty. Teraz na łańcuszku jeszcze 3, czyli robimy 5, 6 i 7. Cztery oczka łańcuszka i to samo z drugiej strony, czyli pierwszy słupek podwójny. Nie wiem, czego mi tak to jakoś niewyraźnie się. Ojajajajaj, jakoś tak to. Tu mi może może tak będzie lepiej. Raz, 2, 3, 4,
uciekło mi. 4, 5, 6 i 7. I teraz tutaj do tego momentu, tu gdzie żeśmy robili, tutaj jeszcze mamy też tak zrobić nad tym 7, a tutaj będzie na tym tutaj łuku, że tak powiem, będzie troszeczkę inaczej. Więc te po 7 słupków, te wszystkie po 7 słupków mają być tutaj na tych 6 ananasach środkowych, prawda? Czyli tutaj, gdzie są te 6 środkowe ananasy i tutaj te brzegowe, które wychodzą z tego jakby rozwidlenia. Czyli w sumie mamy mieć raz, dwa, trzy, teraz raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 w rzędzie ma być właśnie zrobione takich motywów, a zaraz pokażę, jak będziemy robić te motywy na łukach. Już tu przerobiłam, prawda? Tutaj zrobiłam, tutaj też tak samo jak to zrobiłam tutaj na tym łączniku i zaczynamy łuk. Tu jeszcze zrobiłam 6 oczek łańcuszka i zaczynamy teraz robić te tutaj na łuku. Tu na łuku będzie taka różnica, że po prostu będzie troszeczkę więcej słupków. Będziemy robić nie 7, a 8. Czyli zaczynamy od pierwszego. Tutaj się wbijamy od pierwszego słupka. I robimy podwójny słupek. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Tak, i tutaj jeszcze 3. Czyli będzie 6. 7. I 8. Tu jest, na łukach jest po prostu o 1 więcej. I 4 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3, 4. I znowu tutaj robimy 3. Raz. 2. 3. I dalej. 4. 5. 6. 7 i 8. I znów 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Chwytamy tu za łuk, robimy półsłupek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I znów od początku zaczynamy od pierwszego robić. Jakby mi się nitka rozdwoiła. Jeszcze raz. Po prostu podwójne słupki. Ma być 8. 2. 3. 4. 5. 6. 7 i 8. I raz, 2, 3, 4. Czyli tak jak mówię, tu na łukach, oprócz tego, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 razy mamy zrobić po 8 słupków podwójnie nawijanych. A tutaj ten brzeg, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6,
7 razy mamy robić od drugiego po 7 podwójnych słupków. I tutaj znów raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, dobrze policzyłam? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znowu ma być po 8 słupków. I tutaj ma być raz, 2, 3, jeszcze 4 po 7, prawda? Bo tu już mamy 4, 5, 6, 7. No. I w ten sposób to przeróbcie. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Pokażę Wam, proszę, przyglądnijcie się jeszcze. Tutaj widzicie, zostaje nam po jednym słupku. Czyli tak jak mówiłam, tu 7, 7. A na łuku po 8. I to zróbcie dookoła całe okrążenie. Już przerobiłam całe to okrążenie. Zobaczcie, tak prezentuje się bieżnik. Wygląda bardzo ładnie. Tutaj zostały nam jeszcze tak naprawdę 2 okrążenia. 6 oczek łańcuszka i łączę się oczywiście tutaj oczkiem ścisłym. I teraz już okrążenie jest zamknięte. Musimy teraz sobie przejść oczkami ścisłymi tutaj na ten pierwszy słupek, bo zaczynamy nowe okrążenie. Czyli robimy tak. Pierwsze oczko ścisłe, drugie oczko ścisłe, trzecie, czwarte, piąte. Oj, bo coś tam się tak rozciągło, że trzeba poprawić jeszcze raz. O, bo za duże. Mi się to zrobiło, brzydko by wyglądało. Piąte i szóste. I teraz przechodzimy jeszcze oczkiem ścisłym nad ten pierwszy słupek z poprzedniego rzędu. I teraz robimy nad tymi słupkami słupki. Raz, 2, 3, 4 oczka łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawijany. 2 razy nawijam nitkę. Nad kolejnym robię drugi słupek podwójnie nawijany. Nad kolejnym robię trzeci. Nad kolejnym robię czwarty. Nad kolejnym robię piąty. Nad kolejnym robię szósty. I nad kolejnym robię siódmy. Czyli po prostu tu mieliśmy 7 i tu też mamy 7. Tyle, ile nad słupkami z poprzedniego rzędu. I jeszcze tutaj na łańcuszku robimy 3 słupki 2 razy nawijane. Raz, 2 i 3. Czyli w sumie mamy 10 słupków. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka i w drugą stronę robimy tak samo. Czyli 3 podwójne słupki tutaj w tym samym miejscu. I 7 słupków nad słupkami z poprzedniego rzędu. Czyli po kolei. Mamy czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i 10. Tak? I teraz tutaj robimy 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. Znowu 2 razy nawijamy nitkę,
wkuwamy się w kolejny słupek z poprzedniego rzędu i robimy podwójny słupek. Tak to będzie wyglądać. No i dalej tak samo po kolei, czyli znów mamy zrobić 10 właśnie tych słupków podwójnie nawijanych. Jeszcze tu raz pokażę. O. Zobaczcie. I w ten sposób tutaj też musi być wszędzie 3 oczka łańcuszka i przeróbcie też tutaj właśnie tak jak tam Wam schodzi po kolei, czyli 7 i 3 to jest 10, 10, 3 oczka łańcuszka i tu w tym miejscu też zróbcie tak samo, czyli 10 podwójnych słupków przedzielonych 3 oczkami łańcuszka i tu 3 oczka łańcuszka. A tutaj na tym łuku pokażę Wam właśnie jak będziemy robić dalej, bo dalej tak samo będziemy jak w poprzednich rzędach na łuku robić troszeczkę inaczej niż tutaj w rzędzie. Już przerobiłam, tak jak mówiłam Wam, do tego miejsca i teraz zaczynamy wchodzić w łuk i tutaj właśnie będzie troszeczkę inaczej, nieduża różnica. Tutaj tak samo wszędzie między motywami będą 3 oczka łańcuszka, więc tutaj nic się nie zmienia. Natomiast tutaj wbijamy się w pierwszy słupek z poprzedniego rzędu, robimy podwójny słupek i jeszcze raz w tym samym miejscu wbijamy się w tym samym, no i robimy drugi podwójny słupek. To taka będzie różnica, że po prostu zamiast jednego będziemy robić tutaj 2. I dalej po kolei, czyli w sumie nam wyjdzie z jednej strony 11 tych z podwójnie nawijanych słupków. Mamy 4, 5, 6, 7, 8, 9 i jeszcze na łańcuszku 3, czyli zaraz, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, przepraszam, pomyliłam się, czyli 12 nam tutaj wychodzi, bo mają być 3. O, tak? Dobrze ja to policzyłam? A tak, bo przecież tutaj było 8, a nie 7 w poprzednim rzędzie. No, czyli tutaj mamy po 10 po bokach, prawda? A tu będziemy mieć 12. Raz, 2, 3 oczka łańcuszka i znów 3 oczka, 3 na łańcuszku robimy 3 słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci i po kolei jeszcze nad słupkami z poprzedniego rzędu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu, 12. I znów 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę i dalej wbijamy się w kolejny motyw i robimy tak samo. Czyli nad pierwszym robimy 2 słupki 2 razy nawijane i później po kolei, już tak jak nam tutaj wychodzi.
Tak to wygląda. I właśnie w ten sposób przeróbcie cały bieżnik do tego momentu. Już przerobiłam prawie całe to okrążenie. Zostało mi jeszcze tylko zrobić 3 oczka łańcuszka i połączyć je tutaj w 4 oczko. Bić znaczy się. Raz, dwa, trzy. Wbijamy się w 4 oczko i łączymy oczkiem ścisłym. I praktycznie nasz bieżnik jest już gotowy. Jeszcze w ostatnim okrążeniu zrobimy tylko wykończenie. A będzie to tak, jak tu jesteśmy połączeni, przechodzimy na drugie oczko oczkiem ścisłym, na trzecie oczkiem ścisłym i na 4 oczkiem ścisłym. I tutaj robimy oczko łańcuszka, wbijamy się w to samo miejsce i robimy półsłupek. Teraz po kolei w każdym oczku z poprzedniego rzędu robimy półsłupki. Po kolei idziemy sobie, robimy półsłupki. To jest już nasze, tak jak mówiłam, ostatnie okrążenie. Półsłupki nad słupkami z poprzedniego rzędu. Teraz tutaj na łańcuszku robimy raz, 2, 3, 4 półsłupki i dalej nad kolejnym półsłupek, 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 półsłupek. Robimy tak do tego momentu, aż zostaną nam 3 słupki tutaj jest na końcu. Czyli tu musimy mieć raz, 2, 3, więc jeszcze jeden półsłupek. O, do tego momentu przerabiamy. Zawsze na końcu mają nam zostać 3 słupki. Teraz nawijamy nitkę, chwytamy tutaj za łańcuszek i robimy zwykłe słupki. Już nie 2 razy nawijane, a pojedyncze. Raz, 2, 3, 4. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze raz w tym samym miejscu 4 słupki. Raz, 2, 3, 4. I teraz omijamy raz, 2, 3 słupki, wkuwamy się w 4 i znów robimy półsłupek. To takie nasze wykończenie po prostu. I po kolei znów idziemy. Półsłupki, półsłupek nad słupkiem, półsłupek nad słupkiem, półsłupek nad słupkiem, półsłupek nad słupkiem, półsłupek nad słupkiem. I na łańcuszku 4 półsłupki. 2, 3, 4 i znów półsłupek na... Tutaj ewentualnie zamiast tych 2 oczek łańcuszka, jak ktoś chce, może sobie zrobić pikotek na przykład. Ja w tym wcześniejszym białym bieżniku robiłam pikotek, a tutaj już nie robię. I tutaj znów półsłupek, półsłupek, półsłupek. W kolejnym robimy półsłupek. Tak jak mówiłam, do tego momentu, aż zostaną nam 3 słupki. Półsłupek, raz, 2, 3, czyli jeszcze jeden i półsłupek. I znów nawijam nitkę. Chwytamy za łańcuszek i robimy słupek. Pierwszy, drugi, trzeci, 4. 2 oczka łańcuszka i jeszcze w tym samym miejscu 4 słupki pojedyncze. Pierwszy, drugi,
trzeci i czwarty. Tak to wygląda. Tutaj znów omijamy raz, dwa, trzy, wkłuwamy się w czwarte oczko i robimy półsłupek. I dalej tak samo. 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Po prostu przerabiamy, obrabiamy w ten sposób już dookoła całutki bieżnik. Tak to wygląda. I to zróbcie tak jak mówiłam do końca. I już przerobiłam do końca. Zrobiłam tutaj już sobie ostatnie 4 słupki zwykłe. Zostaje mi jeszcze tylko połączyć oczkiem ścisłym. 2 oczka przerobimy jeszcze. Obcinamy nitkę. I bieżnik gotowy. Nitkę jeszcze musimy ładnie schować. O, tak się prezentuje. Zobaczcie, z całej tej szpulki 600 metrów zostało mi tyle tego kordonka. Więc podejrzewam, że tu jakieś 500 metrów poszło nitki na to, na ten bieżnik. No, tak wygląda. Na zdjęciach zobaczycie oczywiście w całej okazałości, już po blokowaniu. Jeżeli podobał Wam się mój film, proszę o łapki w górę. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału. Cześć!